Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam na wyjątkowy tort z okazji 3 urodzin mojego kanału. Zapraszam na popularny i pyszny tort Czarny Las na biszkopcie kakaowym z musem czekoladowym i z dużą ilością bitej śmietany i oczywiście z wiśniami. Zapraszam! Przygotowanie tego tortu polecam rozłożyć na 2 dni. Pierwszego dnia przygotujemy biszkopt kakaowy. Do miski przesiewamy 35 g mąki pszennej. Wsypujemy 35 g skrobi ziemniaczanej i 1 łyżeczkę proszku do pieczenia. 35 g gorzkiego kakao. Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Dokładny przepis znajdziesz także na dole pod filmem w opisie. Na boku rozpuszczamy 65 g masła. W miseczce mieszamy 5 żółtek. Do dużej miski wlewamy 5 białek w temperaturze pokojowej. Zaczynamy ubijać białka, po 20 sekundach wsypujemy 130 g cukru. Dalej ubijamy przez 10 minut. Z białek otrzymamy sztywną pianę. Do niej powoli zaczynamy wlewać utarte żółtka i miksujemy. Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich widzów. Dziękuję, że oglądacie moje filmiki, zostawiacie komentarze, zostawiacie lajki. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam każdego z osobna. Do piany zaczynamy stopniowo wsypywać mąki z kakao. Mieszamy ruchem od dołu ku górze. Nie używamy już miksera, posługujemy się tylko łopatką. Kolejna porcja mąki i kakao. Mieszamy delikatnie, ale zdecydowanie ruchem od dołu ku górze. I tak postępujemy aż do wyczerpania mąki. Teraz wlewamy ostudzone masło, 65 g. Mieszamy delikatnie, nie mieszamy zbyt długo. Ciasto przelewamy do tortownicy o średnicy 20 cm, wewnątrz ma 18,5 cm. Piekarnik nagrzewamy do 180 stopni, wkładamy ciasto, temperaturę obniżamy do 150 stopni, ciasto pieczemy przez 50 minut. Zimny biszkopt dobrze przykrywamy, zamykamy i wkładamy do lodówki na całą noc. Na drugi dzień biszkopt przekrawamy na 3 krążki. Ciasto położyliśmy na stole do góry nogami, czyli ta część ciasta, która była na dole podczas pieczenia, teraz znajduje się na wierzchu. Krążki układamy jeden na drugim według kolejności i odkładamy je na bok. Teraz przygotujemy wiśnie i syrop. Wykorzystałam około 250 g wiśni w syropie i około 100-200 g syropu. Wiśnie odcedzamy, a później suszymy je na papierze kuchennym. Syrop można rozcieńczyć wodą. Można też wlać do niego alkohol według gustu, rum albo spirytus, albo brandy, albo kirsz. Teraz przygotujemy krem czekoladowy ze śmietanki, czekolady i z cukru. Do garnuszka wlewamy 40 g śmietanki o zawartości 38% tłuszczu. Podgrzewamy ją do momentu, kiedy zacznie wrzeć. Gorącą śmietanką zalewamy 70 g posiekanej czekolady. Odstawiamy wszystko na około 2 minuty. Następnie mieszamy energicznie, zaczynając od środka, aż czekolada się zupełnie rozpuści i będzie lśniąca.
Jeżeli czekolada nam się zupełnie nie rozpuści, podgrzewamy ją ostrożnie na parze. Studzimy czekoladę i odkładamy ją na bok. Do zimnej miski wlewamy bardzo zimne 200 g śmietanki. Wsypujemy 20 g cukru, 1 łyżeczkę ekstraktu waniliowego. Wlewamy czekoladę i miksujemy na szybkich obrotach. Miksujemy tak długo, aż otrzymamy dobry, stabilny krem. Gotowy krem czekoladowy wkładamy do lodówki i przygotowujemy teraz bitą śmietanę. Do zimnej i dużej miski wlewamy 500 g zimnej śmietany. Nie, 600 g. 600 g. Wsypujemy 50 g cukru, 1 łyżeczkę ekstraktu waniliowego. Zaczynamy miksować powoli, aby nam nie pryskało po całej kuchni, a potem miksujemy już na maksymalnych obrotach do otrzymania sztywno ubitej piany, ubitej śmietany. Miskę z dobrze ubitą śmietaną wkładamy do lodówki. Teraz będziemy kompletować nasz tort Czarny Las. Tort kompletujemy na talerzu, na którym będziemy go podawać. Ja przygotuję go na podwyższeniu, aby zbytnio nie pobrudzić stołu. Dolny krążek, który podczas pieczenia był na górze, nawilżamy sokiem, syropem. Niezbyt mocno, aby potem nie przeciekło nam na talerz. Następnie za pomocą kieszeni ciastkarskiej lub łyżką nakładamy warstwę śmietany. Drugi środkowy krążek będziemy nawilżać z obu stron. Nawilżamy z jednej strony, krążek kładziemy na śmietanę stroną wilgotną i teraz nawilżamy syropem drugą stronę środkowego krążka. Następnie nakładamy warstwę musu czekoladowego. Wygładzamy krem i układamy na nim wiśnie, całe albo połówki wiśni. Wiśnie lekko wciskamy w krem. Zgarniamy krem z boków i smarujemy nim wiśnie. Teraz nawilżamy górny, ostatni, trzeci krążek. Nawilżamy go i nawilżoną stroną kładziemy na kremie czekoladowym. Następnie nawilżamy z drugiej strony krążek. Teraz kolej na warstwę śmietany. Śmietana jest zimna z lodówki. To jest góra naszego tortu, więc dobrze wygładzamy śmietanę. Resztę śmietany nakładamy na boki tortu. Troszeczkę śmietany zostawimy, aby później na końcu ozdobić jeszcze tort. Obracamy tort, nakładamy równo z każdej strony, tak aby nie było widać biszkoptu.
potrzeba trochę cierpliwości, ale efekt będzie rewelacyjny. Wygładzamy boki, wygładzamy górę. Do boków przyklejamy kawałeczki czekolady, którą wcześniej musimy oczywiście przygotować. Czekoladę można zetrzeć na tarce albo posiekać drobno nożem. Ja dzień wcześniej przygotowuję nie tylko biszkopt, ale i czekoladę posiekaną i wiśnie. I syrop. Ja muszę teraz przełożyć tort na talerz, ale jeżeli od początku tort robisz na talerzu do podania, nie musisz tego robić. To jest dosyć skomplikowana operacja. Udało mi się przełożyć na talerz. Teraz ozdabiamy tort śmietaną za pomocą kieszeni ciastkarskiej. A na środku położyłam kawałeczki czekolady do ozdoby. Zostawiłam 6 ładnych wisienek i nimi ozdobię tort. Tak wygląda wykończony tort Czarny las, po włosku Foresta Nera. Ten tort jest znakomity, jest popularny na całym świecie, jest wyjątkowy, na wyjątkową okazję. Tort możecie przechowywać w lodówce maksymalnie do 3 dni. Nie polecam go zamrażać, dlatego że śmietana później nie jest zbyt smaczna. Bardzo polecam Ci ten przepis na tort Czarny las z wiśniami i dziękuję za obejrzenie filmiku do końca. Jeżeli spodobał Ci się ten przepis, zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału i do pozostawiania lajków i komentarzy. Zapraszam na następne przepisy. Ciao, ciao!